Siemanko ludziska, tym razem mam dla was naprawdę bardzo fajny odcinek, ponieważ zrobię porównanie kredek Prismacolor Premier i Faber-Castell Polychromos. W końcu doczekałam się tego porównania. Byłam bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie, bo troszkę inaczej jest, kiedy rysujemy w taki sposób, że porównujemy od razu te kredki ze sobą i tak analizujemy, co jest lepsze, co gorsze i właśnie jak to jest z tym lepszym i gorszym. Większość recenzji jest taka, że faktycznie mówi o tym, że ten Faber-Castell jest o wiele lepszy niż Prismacolor, ale jak to dokładnie wygląda i dlaczego ci recenzenci piszą takie rzeczy, bo tak naprawdę jednej rzeczy mi brakuje mi uzasadnienia ich wyboru. I to jest taki duży błąd, dlatego ja bym chciała zrobić odcinek, który będzie kompletnie obiektywny. Podam wam takie suche fakty na temat kredek, powiem do czego jedne się nadają lepiej, a do czego te drugie. Więc to jest troszkę tak, że te kredki są naprawdę świetne i jedne i drugie są niesamowicie wykonane, tylko po prostu przez ich różnice mają inne też zastosowanie. Na samym początku powiem o krótkich informacjach. Prismacolor Premier są to kredki woskowe i największa paleta to 150 kolorów, więc naprawdę wielki plus. Jeśli ktoś z was potrzebuje ogromnej palety barw, to właśnie Prismacolor jest świetnym wyborem, bo ma ich chyba najwięcej. Z tego co ja trafiłam, to raczej najwięcej. Często jest tak, że niektóre firmy mają największą paletę barw tylko 70, Faber-Castell za to ma 120, to nie jest wcale źle. 120 to też jest bardzo dużo kredek, no ale jednak tych 30 może brakować, bo jak wiecie, kredki nie mieszają się tak jak farby. Mieszają się, ale nie w taki sposób, jakbyśmy tego chcieli. Bardzo często jesteśmy ograniczeni i jednak ta ilość często przeważa na naszym wyborze, aczkolwiek wiem, że nie każdy wykonuje jakieś super skomplikowane prace, niektórzy rysują na przykład takie są modne teraz kolorowanki, więc wtedy na przykład ktoś nie potrzebuje aż tylu kredek, prawda? Faber-Castell Polychromos są to kredki olejne i tutaj jest właśnie ta różnica między kredkami, że jedne są woskowe, drugie olejne. I jedno i drugie wpływa na to, że te kredki są miękkie, aczkolwiek Prismacolor jest bardziej miękka, bardziej masełkowata, ale zanim powiem wam, do czego te kredki tak naprawdę się nadają, chciałabym wam pokazać na różnych przykładach właśnie te różnice. Na samym początku będzie to nasycenie koloru. No i tutaj był już taki problem, że ciężko jest dobrać te kredki tak, żeby były one faktycznie identyczne. Wzięłam kredkę czerwoną, taką tradycyjną czerwień, żebyście mogli faktycznie zobaczyć te różnice. Przy Faber-Castell kredka czerwona, te Deep Red, jest taka z domieszką różu. Za to Prismacolor większość czerwieni ma pod pomarańcz. Ja nie mówię, że któryś z nich to jest jakiś wielki błąd, bo szczerze mówiąc, kiedy nie porównujecie, to ten czerwony jest po prostu czerwonym i nie zastanawiacie się, że on ma domieszkę czegoś tam. Jakby nie patrząc, pigmentacja i jednych i drugich kredek jest super, świetnie pokrywają, jeśli chodzi o taką taflę, tak żeby było gładziutko, tak żeby faktycznie nie przebijała ta kartka. Ja do testów jeszcze powiem, że użyłam kartki 250 gram, taki zwykły blok techniczny, który jest za 6,50. Myślałam o tym, żeby wziąć Stratmola, żeby wam pokazać, jakie te kredki są super świetne, ale później pomyślałam, że kurczę, nie każdy kupuje taki blok, więc wzięłam bardziej ludzki papier, ale też nie jakiś beznadziejny typu kartka z drukarki, bo z tego co widziałam właśnie też były recenzje podawane na takim zwykłym papierze rysunkowym, gdzie on się jeszcze pofalował i to jest wtedy beznadziejne, bo jak możecie ocenić jakość kredek na tak beznadziejnym papierze, który ma małą gramaturę, wtedy i jedne i drugie wypada źle. Wtedy myślicie sobie, o matko, ale grudki, ale kreski, odstrasza to raczej, więc nie korzystamy z takiego papieru, jeśli chcemy kolorować kredkami. Wtedy używamy jakiegoś takiego, grubszego papieru. Ale skoro na czerwonym tak za bardzo nie widać tej różnicy, to wzięłam jeszcze kredki różowe, czyli taki zwykły pink. I faktycznie w Prismacolor są one bardziej jakby neonowe, takie jaśniutkie. Faber-Castell bardziej ciemniejsze, przygaszone. Może to zaważyć przy pracy, jeśli już wszystko pokolorujecie i macie wszystko skończone, to na przykład w Prismacolor może ta praca być bardziej taka intensywna, taka rażąca kolorami, za to w Faber-Castell będzie to przygaszone, delikatniejsze. Kolejną rzeczą była zwykła kreska. Kreska jest wtedy, kiedy na przykład nie robimy tła, a chcielibyśmy podorabiać jakieś rzeczy, które są tylko kreską. Załóżmy, niech to będą włosy, że gdzieś tam włosy wystają i wtedy faktycznie mamy kreskę, którą chcemy, żeby była jak najbardziej ostra, jak najbardziej gładka. Nie chcemy, żeby ona się nam rozchodziła i była taka paćkowana, bo to wygląda wtedy słabo.
i Faber-Castell jest lekko twardszą kredką, a co oznacza, że jeśli ją natemperujemy i chcemy zrobić kreskę, to będzie nam łatwiej osiągnąć tą fajną taką kreskę jak od żyletki, że tak powiem. A w Prismacolor czasami jest tak, że jeśli zapomnimy się, nie natemperujemy kredki i pójdziemy tak na szybkiego, to może to być takie bardziej rozpokciane. U mnie nie widać jakiejś wielkiej różnicy, ponieważ właśnie używam lepszego papieru, który ma 250 gram, dzięki czemu i przy jednym i przy drugim ta kreska jest możliwa do zrobienia, więc jeśli używamy lepszego papieru, to wtedy ta pryzma nie jest taką wielką ujmą, że nie zrobicie żadnej ładnej kreski, zrobicie, tylko no używając załóżmy kartki 80 gram no, albo 150 gram niech będzie, to wtedy faktycznie możecie mieć problem. I najbardziej upragniona część, czyli łączenie barw. Wybrałam sobie ciemny czerwony, zwykły czerwony i różowy. Na samym początku zacznę od pryzmy. Jak widać koloruję najpierw bardzo delikatnie, później przykładam intensywniej tą kredkę do papieru, żeby ona jak najbardziej zrobiła mi taką gładką powłokę. Przechodząc właśnie z ciemniejszej kredki na tą jaśniejszą i coraz bardziej jaśniejszą i te różnicowanie delikatnie, a potem przyciskanie. Kiedy mam już skończoną właśnie tą część czerwoną, czyli tą środkową, to widzicie, że końcówka zostaje jasna i dzięki temu różowym już bardziej to rozcieram. Nie używam do tego białej kredki, nie używam do tego blenderu, tylko po prostu samych kredek. I mocno przyciskając można osiągnąć właśnie bardzo fajny efekt. Kredkami Prismacolor jest to wygodne, są one miękkie, świetnie się mieszają właśnie przez ten wosk, przez tą masełkowatość. W Faber-Castell nie wyszło to wcale gorzej. Faber-Castell bardzo dobrze się pokrył, kiedy mam te kolory takie zbliżone do siebie, to one fajnie się łączą, wygodnie się nimi rysuje, aczkolwiek można zobaczyć delikatnie różnicę, że Faber-Castell jak się przyjrzymy, to widać, że są właśnie takie przejścia, że jest odcięty ten ciemny czerwony, czerwony i różowy. Za to przy Prisma jest bardziej gradientowate. Jest bardziej naturalne przejście. Nie widać tak bardzo, które kredki były użyte, bo one stanowią już jakby jedność. Oczywiście przy Faber-Castell można powiedzieć, że to jest takie doglądywanie się, jakiś pierdół i w ogóle, że tego tak bardzo nie widać. No faktycznie, jeśli użyjecie kredek odpowiednich, nie będzie widać tak bardzo, żeby się coś odcinało. Tylko gorzej jest, kiedy już chcecie użyć bardziej skrajnych kolorów. Kiedy mają się połączyć kredki, które nie są już tak bardzo poziomowo podobne do siebie i nagle przy Prismacolor już to lepiej się sprawdza niż Faber-Castell. A dla przykładu właśnie tutaj Wam wyświetlam moment, w którym chciałam połączyć tą ciemną, bordową kredkę z jasną różową. I kiedy już nie mamy tego pośrednika, tej czerwieni, to i tak w jednej i drugiej nie wygląda to za bardzo estetycznie. Zazwyczaj to jest tak, że kiedy wybieramy jakieś skrajności, a jeszcze jeśli wybierzemy w ogóle inne kolory, typu chcemy zrobić zielony z mieszanki niebieskiego i żółtego, no to wychodzi co wychodzi. Ale biorąc właśnie takie przykłady jak ja mam tutaj, widać, że w Prismacolor ten moment, w którym styka się różowy z bordowym, tworzy się jakiś tam kolorek. To nie jest tak, że wygląda jakoś tragicznie, więc już jakby możecie więcej tymi kredkami zdziałać. Za to w Faber-Castell no niestety, tutaj widać bardzo dużo kresek. Widać, że kiedy chciałam nałożyć na tą bordową kredkę różowy, już się robią jakieś takie białawe smugi, takie niezbyt ciekawe, a spod różowej przebija nam bordo, więc mamy taką linię, taką granicę, więc jeśli używamy kredek, które są bardzo zbliżone do siebie, to Faber-Castell jest ok, ale jeśli używamy jakichś skrajnych, to już wtedy mogą pojawić się jakieś problemy, co oznacza, że przy bardzo zaawansowanych pracach, przy bardzo takich skomplikowanych, coś typu jak ja robię, że mam i szczegółową postać, i jakieś efekty, i jeszcze tło, to może być tak, że taki Faber-Castell będzie uciążliwy i w niektórych miejscach spowoduje, że ta praca będzie jakby taka brudna i no niestety ciężko jest z nimi zrobić coś, co jest ciężkie, a może tak. Jakieś proste rzeczy typu zrobić nawet hiperrealistyczny kwiat. To już jak najbardziej, no czemu nie? Weźmy na przykład czerwoną różę. To właśnie przez to, że tam się zbijają ten czerwony z czerwonym, to Faber-Castell poradzi sobie z czymś takim
też zależy oczywiście od waszego skilla, prawda? I jak bardzo jesteście zdeterminowani, żeby ta praca wyglądała realistycznie i chcecie nad tym tak siedzieć i dubać. Podsumowując, kredki Prismacolor nadają się bardziej do takiego profesjonalnego rysowania, ponieważ one są bardziej miękkie, dzięki czemu lepiej się mieszają, można osiągnąć bardziej takie skomplikowane rzeczy albo w ogóle mieszanki tych kolorów. I oczywiście przez to, że te przejścia są bardziej naturalne, można zrobić hiperrealistyczną skórę. Możecie zrobić też realistyczną skórę Faber-Castell, ale w porównaniu ona będzie bardziej kreskowata. Niestety będzie to widać, ponieważ przez olej one są bardziej twarde, przez co nie mieszają się aż tak bardzo jak masło. Są lepsze do szczegółów, bo są twardsze, ale to nie polega na tym, że nagle Prismacolor nie możecie zrobić szczegółów. Możecie, jest jakby ciężej, musicie użyć jakiejś takiej techniki, żeby wam się ta kredka nie rozchodziła i nie trzeba było jej tak często temperować. Za to w Faber-Castell gorzej jest zrobić coś gładkiego, czyli na przykład gładką skórę, więc coś za coś. Tylko że Prismacolor bardziej nam pozwala na to, żeby więcej rzeczy narysować. Więc jeżeli bardziej eksperymentujecie, różne rzeczy rysujecie, bardziej skupiacie się na portrecie albo hiperrealistycznych rzeczach, no to właśnie polecam wam wtedy Pryzmę. Za to jeśli lubicie jakieś kolorowanki, teraz są bardzo modne kolorowanki antystresowe, tam może być dziwny papier, więc wtedy ta ciut twardsza kredka lepiej sobie z tym poradzi i wtedy ten Faber-Castell bardziej nada się do takiego hobbystycznego rysowania. Ale też przyjemnego oczywiście. Dlatego co jest z tymi recenzentami, że oni mimo wszystko mówią o tym, że Faber-Castell jest takie świetne, gdzie ewidentnie widać, chociażby już na tych przykładach, że są te kreski. Oczywiście w Prismacolor też są kreski, no bo to są kredki, nie? Ale no nie są na takim poziomie, nie są tak bardzo widoczne, nie rzucają się tak bardzo w oczy. Chodzi o to, że kiedy czytamy jakieś recenzje, rzadko kiedy zwracamy uwagę na to, jak ta osoba rysuje albo co rysuje. Ja sobie te recenzje sprawdziłam, zobaczyłam, co te osoby robią. Rzadko kiedy jest tak, że te osoby na przykład dociskają kredkę do kartki. Kiedy nie dociśniecie takiej pryzmy, która ma wosk, no to wyjdzie niezła kaszana. Za to przy twardszych kredkach, no to jest jakby mniejsze zło? No też zło, ale nie takie tragiczne, nie? Więc kiedy używamy pełny potencjał kredek i mocno przyciskamy je, to wtedy już widać, jaka jest różnica. Kolejna rzecz jest taka, że czasami recenzenci mają do dyspozycji tylko jedną markę, nie porównują je ze sobą, tylko na przykład korzystają na przykład z Faber-Castell i na przykład mają porównanie do jakichś Kohinoorów czy coś, no jasne, że wtedy będą te Faber-Castell, no niesamowite, ale kiedy nie ma się porównania do Pryzmy, to nie wolno mówić, że coś jest gorsze, skoro się tego nie próbowało. Ostatni typ recenzenta, jaki trafiłam, to były osoby, które korzystały z jakichś gotowych lineartów, coś w rodzaju kolorowanki. One były bardzo szczegółowe, kolorowało się je na płasko, bo tam mało było takich przejść kolorystycznych. No może były na przykład załóżmy dwa kolory, że jeśli miało być coś czerwone, to było na przykład ciemnoczerwony, jasny czerwony, gdzieś tam fioletowy, no to tak samo, coś jaśniej, coś ciemniej. I nie było takich skomplikowanych zawirowań kolorystycznych, więc wtedy korzystali z Faber-Castell, no bo wiadomo, twardsza kredka lepiej sobie poradzi z taką kolorowanką. Ogólnie Pryzma jest dość taka problematyczna, jeśli macie mieć non-stop naostrzoną kredkę, bo na niej się raczej tak pracuje na pół natemperowanej. Coś w tym stylu. To może być trochę dziwne, ale rzeczywiście do szczegółów, do kolorowanek jest to ciężkie. Dlatego uważajcie na niektóre recenzje, musicie sprawdzić, co te osoby wykonują, bo jeśli wykonują na przykład to samo co wy, no to jasne, to w takim razie ich rada będzie jak najbardziej na plus. Ale jeśli są zupełnie z innej bajki, to wtedy może być tak, że wprowadzą was zwyczajnie w błąd. Ale ja i tak jestem za tym, żeby testować kredki, żeby kupować sobie parę sztuk i sobie sprawdzać, porównywać właśnie w takim porównaniu, jak ja to zrobiłam w tym filmiku. Ja przez to, że moje prace są bardzo takie specyficzne i szczegółowe, jestem jak najbardziej za Pryzmą, ponieważ jest bardziej miękka i mogę więcej nimi stworzyć. A szczegóły i tak sobie radzę, ponieważ prace, które wykonuje się z samego początku, to są takie rysunki, w których wy decydujecie, na jakim papierze rysujecie. I kiedy ja dobrałam sobie papier idealnie, to wtedy Prismacolor jest dla mnie wręcz stworzona. Mam nadzieję, że rozwiałam wszelkie wątpliwości tym filmikiem i że dzięki temu będziecie mogli dobrać sobie kredki zgodnie z ich zastosowaniem. To dzięki, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie kciuka w górę i do zobaczenia do następnego odcinka. Pa!